Siemanko! W dzisiejszym odcinku kolejnym naszym szyciowym projektem będzie takie oto łódko, fajna zabawka dla psiaka lub jakiś humorystyczny prezent dla kogoś. No a my zabieramy się za szycie. Ja już wyciąłem wykroje na kość. Przy wycinaniu właśnie elementów z Bristolu po odrysowaniu używam taki nożyk. To jest też z Olfy. Z takim precyzyjnym małym ostrzem. Fajnie to pracuje właśnie na tych wszystkich małych łukach, wgłębieniach. Także to polecam, bardzo się przydaje. No i teraz przejdziemy do tkanin, no i zabierzemy się za szycie. Z tkanin to standardowo mikrofibra. Będziemy z tego robić 90% rzeczy. Bardzo fajna tkanina. Najfajniejsze jest to, że po prostu te brzegi jej się nie prują i nie musimy tego zabezpieczać dodatkowo. Użyjemy białej, czy w takim kolorze ecru, no i brąz. Ja odrysuję teraz wykroje, wytniemy i będziemy szyć. Także miękki ołówek. Dwie części nam się przydadzą. Te dwie części są identyczne w kształcie, więc nie musimy robić lustrzanego odbicia. W przypadku tej brązowej tkaniny musimy zrobić jeden element taki i drugi w lustrzanym odbiciu, tak żebyśmy mieli po dwóch stronach tą wierzchnią warstwę. Teraz odrysuję to mięsko. I lustrzane odbicie. Do wycinania też używam takiego małego noża krążkowego, także z Olfy. No te noże są po prostu doskonałe, jeśli chodzi o użytkowanie, jak i samą ostrość tych noży. Wykrój na to łódko dostępny jest na moim sklepie z wykrojami. Tutaj macie dodatkowy kod rabatowy, więc zapraszam Was na zakupy. Mamy wycięte elementy. Teraz musimy wierzch do wierzchu położyć i te dwa końce proste musimy zszyć tu na pół centymetra. W tych wykrojach jest uwzględniony zapas na szwy na pół centymetra. Można to przyszpilkować lekko. Założyłem brązową nitkę, no bo więcej tu będzie brązowego i też będę robił tu otwór na wypchanie w tej brązowej części, więc potem białą nitką byłoby to widać, jeśli byśmy to robili szwem krytym. Całość szyjemy na brązowo, nie powinno być tego mocno widać. Mamy zeszyte dwie połówki. Teraz kładziemy je na sobie wierzchem do wierzchu i musimy je dookoła zeszyć, zostawiając otwór na wypchanie. Ja zazwyczaj otwór zostawiam w takiej części wypukłej, na przykład nie tu, bo tu będzie lekko wklęsłe i będzie gorzej to szwem krytym zakryć. Także w wypukłej części zaczniemy odtąd dookoła i zakończymy i zostanie nam tylko otwór. Mam zeszpilkowane. Trzeba zwrócić uwagę, żeby ładnie nam się schodziły tu te miejsca ze zmianą koloru. I dobrze też zwrócić uwagę na to, że jak będziemy szyli, to żeby ten dolny zakład szedł w kierunku do nas, tak żeby ząbki go naturalnie pociągły, bo jak będzie w przeciwną stronę do ząbków, to może nam się tu zmarszczyć albo nam się coś zasupuje.
Jest to taki detal, no ale ja zwracam na to uwagę też. Tak jak wcześniej mówiłem, zaczniemy tutaj od tej dolnej części otworu, który zostawimy, i zakończymy w górnej części otworu i naokoło to zeszyjemy. Tutaj jest zapas 5 mm na szwie. I tu musimy teraz pamiętać, żeby zostawić ten otwór na wypchanie. Mamy zeszyte i tak jak było wcześniej, na przykład przy piłce jak szyliśmy, to w tych miejscach, gdzie są łuki, musimy ponacinać tą tkaninę, tak żeby się starać z 3 mm od linii szwu. Wtedy uzyskamy ładne łuki po wywróceniu i wypełnieniu. Tu w miejscu, gdzie będziemy zaszywać, nie nacinam. No i pozostało nam wywrócić, wypchać. Ja zabieram się za wypchanie i zaszyję to ściegiem krytym. Jeśli chodzi o szycie ściegiem krytym, to zapraszam Was do pierwszego filmiku o piłce futbolowej. Tam to jest pokazane krok po kroku. No i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy udało Wam się uszyć takie łódka. Chętnie bym zobaczył efekty Waszych prac. No ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć!